podróż możesz już sobie zepsuć pierwszego dnia. Zacznijmy od dokumentów. Rumunia należy do Unii Europejskiej i od 2025 roku jest pełnoprawnym członkiem strefy Schengen. W praktyce oznacza to, że najczęściej przejedziesz granicę bez zatrzymywania się. Mimo to zawsze miej przy sobie dowód osobisty lub paszport. Kontrole wyrobkowe nadal są możliwe. Te dokumenty musisz posiadać przy sobie w formie kartonika. Natomiast dokumenty z aplikacji mObywatel niestety nie służą i nie przydadzą się do niczego. Potrzebujesz również ważnego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz ważnego ubezpieczenia OC. Zielona karta nie jest obowiązkowa, ale jeżeli ubezpieczyciel wydaje ją bezpłatnie, warto ją mieć. To dodatkowe potwierdzenie ubezpieczenia, które może ułatwić formalności po ewentualnej kolizji. Tym bardziej może się przydać, jeśli na przykład postanowisz, że przekroczysz granicę z Serbią. Jeżeli jedziesz motocyklem pożyczonym od znajomego lub członka rodziny, dobrze mieć pisemne upoważnienie w języku angielskim lub rumuńskim. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które posiadają motocykle w leasingu. Teraz coś o przepisach. Podstawą rumuńskiego prawa drogowego jest rozporządzenie rządowe nr 195 z 2002 roku. To odpowiednik naszego prawa o ruchu drogowym. Właśnie z niego wynikają limity prędkości, obowiązki kierowców oraz wysokość kar. Obowiązujące limity są proste do zapamiętania. Podobnie jak w Polsce w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę, 90 poza terenem zabudowanym, 100 na drogach ekspresowych i 130 na autostradach. Tu jest dość znaczna różnica. Ale jest pewien przepis, o którym wielu z kierowców zapomina. Kierowca ma obowiązek dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. To oznacza, że jeśli pada deszcz, zalega żwir albo droga prowadzi serpentynami przez góry, sama jazda zgodna z limitem nie zawsze będzie uznana za bezpieczną. A skoro jesteśmy przy górach, to właśnie tam czeka ta największa nagroda za przyjazd do Rumunii. Transfogaraszan, bo taka jest prawidłowa wymowa nazwy tej drogi, przez lata był uznawany za jedną z najpiękniejszych dróg świata. Jeremy Clarkson z programu Top Gear nazwał ją nawet najlepszą drogą na świecie. Ale warto pamiętać, że jest to droga wysokogórska. Pogoda potrafi tam się zmienić w ciągu kilkunastu minut. Dlatego warto przygotować się na zmienne warunki, ale o tym za chwilę. Na dole może być 30 stopni, a na przełęczy 15 i gęsta mgła. Kolejna ważna sprawa – alkohol. Tutaj Rumunia nie zostawia żadnych widelek. 0 promili to 0 promili. Dlatego jeśli któregoś wieczoru będziesz świętował zaliczony kolejny odcinek drogi, bądź jeśli do napicia się alkoholu przymusi cię hrabia Dracula, warto mieć ze sobą alkomat, by mieć tą sprawę pod kontrolą. Dobra wiadomość dotyczy opłat drogowych. Kierowcy motocykli nie muszą kupować rumuńskiej winiety, czyli rowiniety tak zwanej. To oznacza, że możesz korzystać z autostrad i większości dróg krajowych bez dodatkowych opłat. Wyjątek stanowią niektóre mosty na Dunaju, szczególnie na granicy z Bułgarią, to tak orientacyjnie. Natomiast opłatom podlegają równo 4 mosty w Rumunii. A co z obowiązkowym wyposażeniem? Tutaj wiele osób nadal powtarza nieaktualne informacje. Obecnie motocykliści nie mają obowiązku włożenia gaśnicy, apteczki ani trójkąta ostrzegawczego. Do końca roku 2023, kiedy ujednolicono prawo o ruchu drogowym w Rumunii, wprowadzono od 1 stycznia 2024 roku rozróżnienie pomiędzy pojazdami silnikowymi i wyodrębniono tutaj motocykle, te pojazdy możliwe do prowadzenia z kategoriami A zwolnione są z obowiązku posiadania tychże właśnie rzeczy. Ja jednak zabieram kamizelkę. A dlaczego? Bo kiedy zatrzymujesz się na poboczu, po zmroku albo naprawiasz motocykl przy ruchliwej drodze, widoczność może uratować zdrowie, a nawet życie. To nie obowiązek, to zwykły zdrowy rozsądek. Jeżeli chodzi o paliwo, nie ma powodów do obaw. OMV, Petrom, MOL znany z Polski czy Rompetrol znajdziesz praktycznie w całym kraju. Jednak w górach odległości pomiędzy stacjami bywają znacznie większe niż w Polsce i dlatego warto stosować zasadę
że jeżeli widzę i mam mniej niż pół baku, tankuję. Nawet ja, kiedy widzę, że ubyło 3 litry, to dotankowuję. Kilka minut postoju zresztą jest znacznie lepsze niż szukanie paliwa z zapaloną rezerwą. Na rumuńskich drogach jest jeszcze jedna rzecz, która potrafi zaskoczyć. Zwierzęta. Owce, kozy, konie, krowy i psy spotkasz naprawdę często. Spotkasz również niedźwiedzie. I tutaj jest jedna ważna rada. Nie zatrzymuj się tylko po to, żeby zrobić sobie z takim niedźwiedziem zdjęcia, bo już niejednokrotnie bywały wypadki, gdzie turysta podszedł zbyt blisko. Rumunia to nie zoo. I to jest naturalne środowisko dla tych zwierząt, choć podchodzące niedźwiadki do drogi właśnie w okolicach Sfogaraszan, Transalpiny, to tak naprawdę trochę też zaniedbanie władz, bądź też ludzi mieszkających tam, niekoniecznie turystów. Oni dbają o to, żeby to była atrakcja turystyczna jednak. Po zmroku trudniej znacznie zauważyć zwierzę stojące na jezdni albo niedoświetlony wóz konny, który nadal można spotkać w niektórych regionach tego kraju. Na koniec kilka rzeczy, które warto wziąć ze sobą. Zestaw do naprawy opon, mini kompresor, powerbank, papierową mapę, bo w górach często możesz nie mieć zasięgu, a jednak chciałbyś wiedzieć, w którym kierunku jechać, wodę, bo odwodnienie to czynnik, który radykalnie wpływa na czas reakcji, a wiadomo, że na tych ostrych zakrętach możemy tego refleksu potrzebować bardziej niż zwykle. To takie drobiazgi. Warto przygotować się, jeśli chodzi o odzież dla motocyklisty. Potrzebujesz na pewno ubrań przeciwdeszczowych. Warto zabrać kurtkę cieplejszą i także lekko meszową, bo różnice temperatur mogą być znaczne. Potrzebujesz homologowany kask dla kierowcy i pasażera. Rumunia to kraj, który potrafi zachwycić praktycznie każdego motocyklistę. Fantastyczne drogi, przepiękne krajobrazy, gościnni ludzie. I ceny, które nadal są bardzo rozsądne w porównaniu z wieloma krajami Europy Zachodniej, ale nie odbiegają już tak znacznie jak kiedyś. Mówi się nawet, że w niektórych miejscach jest naprawdę drogo. Restauracje, jedzenie potrafią zaskoczyć. Jeżeli planujesz tam swoją pierwszą wyprawę, mam nadzieję, że ten film pomoże Ci dobrze się przygotować. A jeśli już tam byłeś, napisz w komentarzu, co najbardziej zapadło Tobie w pamięć. Może masz jakąś wskazówkę dla innych. Być może Twoja wskazówka pomoże komuś, kto dopiero planuje swoją pierwszą motocyklową przygodę w Rumunii. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Proponuję zostawić łapkę w górę i komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zapraszam Cię i do tego.